całodobowej na szczycie żywej piramidy. Mówią, że świat się sypie. Czy od kilku tygodni świat się sypie? Czy po prostu my przystanęliśmy, żeby mu się przyjrzeć? Powiem Ci, że ja nie widzę rozpadu świata. Widzę rozpad iluzji. Kryzys wartości, osobowości, priorytetów, które zostały wywrócone do góry nogami. Schematów i systemów, które zostały wywrócone na lewą stronę. Rzeczy, które zawsze działały i domagały się naszej uwagi, teraz nie mogą działać ani wymagać od nas czegokolwiek. Siedzimy w odosobnieniu, ale i w zsynchronizowanych wibracjach. Niemalże w globalnej medytacji, tylko takiej zakłócanej. Zakłócanej informacjami o tym, że sypie się nasza normalność, że sypiemy się my. Ile jest warta normalność, która domaga się od nas pielęgnowania lęku? Ile jest warta normalność, która nie pozwala nam na chwilę odejść? Udałem się jakiś czas temu, tam gdzie zazwyczaj, po swoją dzienną dawkę tego, co zazwyczaj. Nie mamy tego teraz. Powiedział znajomy głos, z którym zazwyczaj rozmawiam jak za automatem. Jak to nie macie? Do kiedy jest teraz? Odparłem, zdziwiony swoim zdziwieniem, zdziwiony tym, jak to zdziwienie zaparło mi dech w piersiach i zasiało chaos w moich myślach. Nie ma tego teraz? I co teraz? Okazało się, że ten problem nie ogranicza się wyłącznie do mojego tam, gdzie zazwyczaj. Inni ze swoimi również mają problem. Co więcej, gdy próbują zmienić swoje tam, gdzie zazwyczaj, albo to, co zazwyczaj, to również okazuje się niemożliwe w tym momencie. Poczuliśmy się opuszczeni, upokorzeni trochę też. Nazy w obliczu nowych zakazów dotyczących naszych indywidualnych zakazanych owoców. I tak siedzimy, udręczeni przymusem, by nauczyć się z siebie śmiać.
środku jest. Słońce, no znowu gotowałaś makaron do góry nogami. Przecież wiesz, jak tego nie lubię. A na domiar złego to było ostatnie opakowanie. Nie słyszałaś? Nie ma więcej. Nie ma i nie będzie. No, może gdybyś mi pomógł, zrobiłabym kopytka. Może gdybyśmy zrobili kopytka, obsmarowywałabyś mi nimi twarz. Jak ostatnio. No, a myślisz, że dlaczego tworzę z ziemniaków? Bo ziemniaki są zawsze i zawsze będą. Źle się czułeś z twarzą w ziemniaczanej masie? Było mi zimno w ryj. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że myślę, że ziemniaki stały się twoją odskocznią. Stało się to dla mnie oczywiste, odkąd spędzamy ze sobą więcej czasu. Tylko te pyry i pyry, idziesz na łatwiznę, boisz się postarać o więcej, boisz się nieznanego, a w znajomym się zapętlasz. A potem jesteś smutna długo. I kto musi z tym siedzieć? No kto? Ja! Wiesz co? Nie prosiłam o twoje dojrzałe wnioski, tylko o dziecinną histerię. Nie musisz zawsze być taki wrażliwy i spostrzegawczy, nie musisz dorzucać swoich 3 groszy do każdego aspektu mojego życia, wiesz? Nie masz nic innego do roboty? Idź się przejdź po lesie. Nie chcę się znowu kłócić. Podasz mi herbatę? A co, sam nie umiesz sobie wziąć? Podałam ci w tym tygodniu już 23 herbaty. Jest środa. Chciałem włączyć telewizor, no ale okej. Skoro wolisz liczyć herbaty niż słuchać wiadomości. No, herbaty mówią same za siebie przynajmniej. No zimna, kwaśna. To właśnie w tobie lubię. Mam poczucie, że przy kolacji ostatnio zawsze mniej mnie lubisz. Przesada, nie, głupie to było, Jezu, nie, przesada. Halo, jest tam kto? Halo? Witaj we mnie. Zastanawiając się nad tym, o co mogę zapytać, zorientowałam się, że unikam zbyt konkretnych pytań. Chciałabym dać się poprowadzić do tego, co istotne. Spotkać się ze źródełkiem dużo głębiej niż zazwyczaj sięgam. Więcej takiego ciepła scalającego mnie z tym wszystkim dookoła. Fala spokoju.
Może trochę. Chciałabym też jednak zajrzeć do źródła swoich frustracji. Chciałabym trochę lepiej siebie zrozumieć. Zrozumieć na przykład, dlaczego mam tak dużo czasu, że nie mam czasu. Dlaczego często tak bardzo chcę biec, że stoję w miejscu. Dlaczego jedni mówią mi jedno, a inni mówią drugie i dlaczego do cholery widzą w tym taki wielki problem. Albo skoro nie wiedzą, to dlaczego w ogóle mówią? Zmienia się świat, wszyscy się kłócą, a ja siedzę i nie robię nic. Cii, stworku. Więcej wdychasz niż wydychasz. W końcu zabraknie ci tchu. Stworku, czy czujesz tą skałę, gdzie zazwyczaj pulsujesz? Czy wiesz, gdzie jest twój domek? No wiem, tak, wiem. To tam siedź. Jesteśmy naczynia połączone. Spójrz na nasz system korzeni. On nic nie pyta, więc o co pytasz? Na burzliwych wodach wyrósł lotos, a na tym lotosie zakwitłam ja. W momencie zaistnienia został naruszony mój bezruch. Od tamtej chwili ślizgam się, unoszę i spadam. Umierałam już kilkanaście razy. Powtarzalność poczucia, że to już koniec, nauczyła mnie spokoju. Uratował mnie bezruch umysłu, nie bezruch ciała. To, co było, jest istotnym tylko, gdy nawiążesz do tego w swoich myślach lub czynach, a to, co będzie, nabiera formy, którą w tej chwili obracasz przez palce jak plastelinę. Może jest to banał i oczywistość, ale przyzwyczajenie się do oczywistości czyni ją banałem. Gdzieś tam w tle taka czerstwiejąca myśl sobie egzystuje. Bezruch umysłu jest dla mnie tańcem na moim wątłym liściu, który nigdy by nie wyrósł, gdyby miał się złamać przy pierwszym urwaniu chmury.
jest napędzany nieustanną zmianą formy. Z absurdalnie prostej i na pozór eleganckiej do chaotycznie skomplikowanej. Wiele istot odnosi się do tego procesu z pogardą, nazywając go rozkładem, kojarząc go ze zgnilizną, fermentem i smrodem. Ja doskonale wiem, że to, co oni nazywają zepsuciem idealnego układu, jest tak naprawdę piękną ewolucją. Słodkim stanem przejścia, siłą tak potężną, że sam wszechświat nie jest jej się w stanie przeciwstawić. Na tej planecie rozkosuje się słodkim rozkładem cząstek powietrza, spowodowanym przez wibracje, w które wprowadził je dźwięki przesterowanych gitar, śmiech pijanych od sfermentowanego chmielu wyrzutków, odbijający się w ciasnych ścianach obskurnych, rozpadających się klubów. I wy chcecie, abym teraz zadowolił się płaskim brzmieniem cyfrowej papki? Czymś, co załaśnie stara się imitować stary stan rzeczy, oszukać rzeczywistość. Czymś, co kurczowo trzyma się tego, co zna, ze strachu przed obfitością nadchodzących zmian. Rock'n'roll zejdzie do podziemia, prawdziwej, czarnej otchłani, gdzie będzie można celebrować słodką ewolucję rozkładu w dziki, niekontrolowany i idealny sposób. Czasami najgorsze jest poczucie, że pojmujesz już wszystko ze spokojem, akceptacją. Ble, 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 pierdy, śmerdy, sraty, taty. Dużo złości w tym jest, tak naprawdę dużo zniecierpliwienia. Takiego w stylu, ile jeszcze można w medytacji przełykać poważne miny pozornie skupionych i smutnych jak skisłe flaki istot snujących w kółko te same, zawiłe, sprzeczne ze sobą historie. Idę sobie. Zazwyczaj to ja odchodzę. Odchodzę z przymusu, z wyboru, z intuicji. Wydaje mi się, że to, od czego moja dusza ucieka najbardziej, czasami sporym kosztem komfortu, jest zobojętnienie. Zobojętnienie. Ludziom się chyba wydaje, że przeciwieństwem zobojętnienia jest czyn. Patrzę sobie na to wszystko i myślę, że czasem
Mądrość zdaje się wykluczać czyn, a ludzkość oparta jest na czynach, na dokonaniach, byle robić, byle działać, byle przeć naprzód. Nie chcą być nudni, nie chcą być znudzeni, więc krzyczą sobie samym i sobie nawzajem. Ciśnij, no i cisną wszystkie te muły pancerne. A w międzyczasie jest im okej, jest mdłe. Śmierdzi mi bezpiecznym trwaniem, zdobywaniem punktów, panowaniem nad swoimi wszystkimi cyferkami, sunięciem po torach obsmarowanych brokatem, niby do celu, czyli... Szkoda gadać. Idę sobie.